Siema, tu Wahacz. Po 5 latach od premiery Ford postanowił odświeżyć swój model Kuga trzeciej generacji, wprowadzając przy okazji liftingu sporo zmian. Opowiem o nich na filmie na przykładzie bogato doposażonego egzemplarza w wersji ST-Line X, a także z hybrydą HEV z napędem na 4 koła. Modyfikacje dostrzec można łatwo już na pierwszy rzut oka, ponieważ Ford kompletnie przeprojektował przedni pas omawianego modelu i aktualnie wygląda on może trochę zwyczajniej niż wcześniej, z chociażby lampami silniej zintegrowanymi z atrapą chłodnicy, ale moim zdaniem zarazem atrakcyjniej, więc jest to pozytywna zmiana. Z tyłu mamy do czynienia z kolei z kosmetycznymi modyfikacjami w postaci np. zniknięcia uchwytu z przyciskiem do otwierania bagażnika spod tablicy rejestracyjnej i przeniesienie go nad nią. Auto, które widzicie na nagraniach, jest w wersji ST-Line X, co oznacza bardziej sportową specyfikację. Poza usztywnionym zawieszeniem dostaje się tutaj zmiany stylistyczne, jak przeprojektowane zderzaki, inny wzór atrapy chłodnicy, czy też nadkola i progi bez czarnych wstawek, a pomalowany w 100% na kolor nadwozia. W ofercie jest także odmiana nazwana po prostu ST-Line, która poza skromniejszym wyposażeniem funkcjonalnym nie ma też srebrnych akcentów na zderzaku i czerwonych zacisków hamulców, ale reszta w niej zostaje, zatem chcąc mieć ciekawszy wygląd i zarazem zapłacić mniej, spokojnie można też się zastanowić nad zwykłym ST-Line. Obojętnie, którą sportową odmianę się wybierze, w standardzie oferuje ona 18-calowe felgi, zastąpione w egzemplarzu, który dostałem 20-calowymi obręczami za 5100 zł ekstra. Zielony lakier metalik, który nie jest sztampowy i pasuje nawet do podostrzonego wcielenia Kugi, nie wymaga dopłat, cena innych metalików waha się od 2400 do 3200 zł. Wewnątrz ogólna bryła kokpitu prezentuje się podobnie jak wcześniej i typowo dla Fordów debiutujących kilka lat temu, ale została dostosowana do zmian w sposobie sterowania, to znaczy wprowadzenia w standardzie dużego ekranu mającego 12,3 cala, podczas gdy wcześniej był 8-calowy i przez aż taką dużą różnicę można odczuć, że ten nowy został w pewnym sensie doklejony. Kolejna zmiana znajduje się pod wyświetlaczem. W tym obszarze kiedyś był panel klimatyzacji, teraz zastąpiło go tylko kilka przycisków. Od klimatyzacji mamy jedynie odporowywanie szyb. Jest także starter silnika, osobiście wolałem, gdy był tutaj w mniej eksponowanym miejscu. Jest także pokrętło do sterowania audio. A główne sterowanie klimatyzacją odbywa się przy pomocy menu na dole. Przełączniki są tam cały czas obecne, też ekran dobrze reaguje na dotyk, więc dramatu nie ma, no ale trzeba powiedzieć, że pod kątem ergonomicznym mamy do czynienia z krokiem wstecz. Sam system inforozrywki, który dzieli ekran wraz z panelem klimatyzacji, ma nowe oprogramowanie. Jest to sync generacji 4, który nie jest rewolucją, a ewolucją względem tego, co było dotychczas. I jest to moim zdaniem ok, ponieważ już te wcześniejsze wersje, zarówno pod kątem estetyczności grafik, jak również intuicyjności sterowania, były moim zdaniem ok. Teraz po prostu zostało to dostosowane do większej przekątnej, dzięki czemu w różnych miejscach można sobie dzielić ekran. Ikonki są odpowiednio duże, więc nie ma problemów, aby na przykład dostroić różne rzeczy związane z działaniem samochodu. Mogłoby to trochę płynniej moim zdaniem działać. Nie ma dramatu przy przełączaniu się, na przykład wejściu do ekranu domowego, to się ładuje odpowiednio szybko, no ale ta animacja mogła być płynniejsza, ale to jest właściwie jedyny zarzut. Mamy też bezprzewodową integrację z smartfonami, jakby ktoś chciał. I całościowo ten system robi bardzo pozytywne wrażenie, lepsze niż ten przed liftingiem. Szkoda tylko, że wraz z powiększeniem wyświetlacza, co wyraźnie wpływa na wrażenia z użytkowania, Ford chociaż troszeczkę nie obrócił go w stronę kierowcy. Wcześniej też był on tak idealnie na prosto, ale wcześniej też był mniejszy i mniej zwracał ten fakt uwagę. Na tunelu środkowym pozostało pokrętło do sterowania biegami, które ogólnie jest wygodne, żałuję tylko, że jest na nim też tryb P. Wolałbym, żeby R i D były krańcowe, wtedy gdzieś na szybko, bez patrzenia na przykład na parkingach, nie byłoby ryzyka, że się obróci to pokrętło oraz za daleko. Wolałbym, żeby P było na dedykowanym tym środkowym przycisku, a L gdzieś tutaj, ponieważ L jest trybem, w którym skrzynia trzyma niższe biegi, to się przydaje przy holowaniu przyczepy albo w jakimś lekkim terenie, więc jest to zdecydowanie rzadziej wykorzystywane niż tryb P i nie musi być tak eksponowane. Swoją drogą na tunelu środkowym mamy bardzo fajne tworzywo, spotkać je można też tutaj na drzwiach. Ma ono lekką fakturę, więc nie jest takie zwyczajne jak po prostu matowe, a też nie błyszczy się, więc to zdecydowanie na plus. Za to nie ma aktualnie na tunelu środkowym już przycisków w tym obszarze, chociażby do sterowania trybami jazdy czy wyzwalania kamer. One zostały przeniesione tutaj, a obsługa ekranu przeziernego head-up, za nią odpowiada teraz menu na zegarach.
A sam obraz rzucany jest na dodatkową, wysuwaną szybkę, co aktualnie w tej klasie samochodu wypada biednie. I chociaż jest to wciąż oczywiście pomocne rozwiązanie, to Ford nie ma czym się chwalić w tym obszarze. Tym bardziej, że head-up w Kudze w każdej wersji wyposażenia wymaga dopłaty. Na kierownicy przyjemnie grubej, więc pod tym kątem Ford wciąż pokazuje, jak to się powinno robić. Mamy znajome rozmieszczenie przycisków, ale nie w 100%, ponieważ zniknął dedykowany, który był tutaj kiedyś do wyciszania muzyki. Teraz, aby to zrobić, trzeba albo korzystać z ekranu, albo sięgać tutaj. Teraz mamy w tym miejscu wyzwalanie obsługi głosowej. Osobiście wolałem to stare rozwiązanie. Poza tym nie mam zastrzeżeń. Tutaj steruje się aktywnym tempomatem. Tutaj wspominana głośność. Po drugiej stronie symetrycznie piosenki, odbiór, odrzucanie połączeń, a także obsługa komputera. Sporo jest tutaj przycisków, ale są logicznie pogrupowane, więc nie jest to problem. Elektroniczne zegary zyskały nową szatę graficzną, ale ich funkcjonalność pozostała po staremu, to znaczy nie można dostrajać zawartości lewej i prawej tarczy, poza tym jak będą one wyglądały. Można za to więcej zmieniać na środku, co wygodne. Jest możliwość decydowania, który ekran ma się wyświetlać, a który nie. Niestety nie ma tutaj chociażby widoku mapy, ale te najważniejsze rzeczy związane z działaniem samochodu są prezentowane w sposób przejrzysty. Niestety nie w 100% są one obecne, ponieważ zabrakło mi tutaj stanu naładowania akumulatorów. Szukałem po różnych menu i niestety nie znalazłem, a w hybrydach jest to, jakby nie patrzeć, jedno z podstawowych wskazań, które powinno być cały czas obecne. Jeśli chodzi o ładowanie innych urządzeń przez samochód, to w Kudze dostaje się duże zróżnicowanie. Mamy z przodu indukcyjną matę 12V, a także dwa USB. Jedno w standardzie C, a drugie A. A z tyłu mamy dwa USB-C i to mi się podoba, ponieważ jest dominacja nowoczesności, ale jednak obojętnie kto ma jaki kabel, to się tutaj bez problemów naładuje. Jeśli chodzi o zmiany związane z ST-Line we wnętrzu, to sprowadzają się one do czerwonych nici, które pojawiają się w różnych miejscach. Mamy także tworzywo imitujące włókno węglowe na desce rozdzielczej i inne wykończenie foteli, zatem coś tam jest, ale nie da się powiedzieć, aby ST-Line budowało w kabinie jakiś prawdziwie sportowy nastrój. Co moim zdaniem da się przeżyć, bo Kuga to nie jest też sportowy samochód, chociaż muszę przyznać, że w wersji, którą dostałem do jazdy, przyspieszał naprawdę solidnie. Układ hybrydowy wciąż oparty jest o wolnosący silnik benzynowy 2,5 litra, w którym występuje bezstopniowa przekładnia ECVT, a zasada działania jest tutaj dosyć klasyczna, to znaczy benzyna może się wyłączać, pozwalając na jazdę tylko w trybie elektrycznym na krótkich dystansach, ale podczas przyspieszania to spalinowiec bezpośrednio napędza koła, w zależności od możliwości doładowując też akumulator. Całością pracy steruje komputer, a kierowca może, dzięki bardzo klarownemu wskazaniu na zegarach, dokładnie wiedzieć, jak wciskać gaz, aby utrzymać auto w trybie elektrycznym, a kiedy wybudzi się benzyna. Szkoda tylko, że jest ono jedną z pozycji w menu, a nie wyświetla się na stałe. Generalnie hybryda Kugi nie została zoptymalizowana pod to, aby maksymalizować np. ruszanie spod świateł tylko na prądzie i benzyna wtedy całkiem szybko wkracza do akcji, ale później może się często wyłączać, bez jakichś długich okresów pracy, tylko aby podładować akumulator. Układ hybrydowy po liftingu w wariancie z napędem na 4 koła ma 183 konie mechaniczne, a wcześniej miał on 190. Tak przekłada się to na przyspieszenie od 0 do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę. Co ciekawe, samochód pomimo katalogowo niższej mocy jest zrywniejszy i na przykład przyspieszenie do 100 km na godzinę przed lifta w moich pomiarach trwało o 1,5 sekundy dłużej niż teraz. Dane Forda też sugerują taką różnicę i stąd było moje stwierdzenie o aktualnie solidnym sposobie przyspieszania Kugi. Podczas takiego normalniejszego wciskania gazu, już poza trybem sportowym, przydaje się szybka reakcja silnika elektrycznego, którą czuję się zwłaszcza w mieście, ale jadąc szybciej też jest ona trochę obecna. Stanowi ona jednak tylko dodatek, więc dobrze, że jednostka benzynowa również nie ma zwłoki i w tym przypadku wciąż czasami przyspieszając umiarkowanie można osiągnąć trochę szybszą reakcję niż depcząc gaz maksymalnie i czekając aż silnik wkręci się na wysokie obroty.
Ogólnie szybkość odpowiedzi jak na auto tego typu zawsze jest według mnie wystarczająca. Nie mamy tutaj do czynienia z jakąś wyścigówką, ale do bezpiecznej jazdy hybryda w Kudze nadaje się bez zastrzeżeń. Względem przedliftingowego modelu zmianie uległo trochę zachowanie bezstopniowej skrzyni, bo o ile przy mocnym przyspieszaniu jest w niej monotonny dźwięk wysokich obrotów, tak lżej zwiększając prędkość, odczuć można teraz pewną symulację zmiany fizycznych biegów. Wpływa to pozytywnie na wrażenia akustyczne, ale i tak najwięcej na tym polu robi budowa silnika benzynowego, bo 2,5-litrowa jednostka w dzisiejszych czasach to coś zdecydowanie niestandardowego w autach tego typu. Przekłada się to jednak na bardzo dobrą kulturę pracy benzyny, bo ma ona naprawdę przyjemny, taki trochę bardziej basowy, jakby sportowy, ale zdecydowanie nienachalny dźwięk. Do jakichś układów z silnikami trzycylindrowymi nie ma w ogóle porównania, a nawet w przypadku znacznie mniejszych czterocylindrowców dostaje się tutaj lepsze wrażenia, więc ścieżka wybrana przez Forda broni się pod tym kątem. Też można mówić w jej przypadku o rozsądnym spalaniu, bo duży silnik przy niższych prędkościach często się wyłącza i w Warszawie w konsekwencji samochód spalał mi średnio 6 litrów na 100 km. Na zwykłych drogach poza miastem komputer pokładowy pokazywał okolice 5,5-6 litrów, a na ekspresówkach jakieś 6,5-7 litrów. Na autostradzie bardziej trzeba nastawić się na 8-8,5 litra i są to wartości porównywalne jak przed liftingiem. Jeśli ktoś chciałby trochę obniżyć spalanie hybrydy, to może skusić się na wariant z napędem tylko na przednią oś. Nie powinny być to jednak ogromne różnice, bo katalogowo o mniej niż pół litra względem wariantu testowego. Gdyby ktoś jednak preferował zużycie paliwa gwarantowane przez diesla, to niestety w Kudze po liftingu nie ma co już liczyć na możliwość zamówienia 2.0 EcoBlue 120 koni, bo jednostki wysokoprężne wyleciały z oferty. Pozostała za to hybryda plug-in, która z pojemności też 2,5 litra wyciąga obecnie 243 konie mechaniczne, a nie 225 jak wcześniej. Mamy też w ofercie wciąż benzynę 1.5 EcoBoost 150 koni z manualem, ale jest także nowość w postaci 1.5 EcoBoost 186 koni, tylko że połączoną z automatem. Wszystkie układy napędowe Kugi, poza testowym, mają wyłącznie napęd na przód. Jeśli chodzi o półki wyposażeniowe, to tutaj też Ford wprowadził pewne zmiany, bo bazowe Titanium nie można zamówić w lepiej doposażonej wersji z literą X w nazwie, co sugeruje, że producent stara się przekierować uwagę klientów nie chcących mieć po prostu podstawowego wyposażenia w stronę powiedzmy tematycznych odmian. O tym, co oznacza ST-Line już wspominałem, ale teraz Kugę można zamówić także w wersji Active i Active X. Oznacza ona to samo, co w innych modelach Forda, czyli bardziej terenowe, chociaż uczciwiej byłoby powiedzieć outdoorowe wcielenie, bo większy prześwit o 10 mm z przodu i 5 mm z tyłu nie czyni z tego modelu terenówki. W każdym razie też dochodzą wtedy inne akcenty stylistyczne i dla części osób będzie to ciekawe rozszerzenie oferty. Cenowo poliftingowa Kuga niestety podrożała o około 10 000 złotych. Aktualnie Ford jednak mocno zbija ceny na wyprzedaży rocznika i na przykład hybryda plug-in kosztuje tyle samo co zwykła, a rabaty sięgają ponad 30 000 złotych, więc auto w takiej konfiguracji jak testowa można mieć za około 185 000 złotych, a normalnie za 220 000. Warto jeszcze zwrócić uwagę, że ceny wersji ST-Line i Active są identyczne, więc Ford kieruje je po prostu do innych odbiorców bez finansowego faworyzowania którejkolwiek. Zwykła odmiana Titanium jest już nieźle wyposażona, bo do pokazywanego dużego ekranu w kabinie dochodzi też kamera cofania z czujnikami parkowania, dostęp bezkluczykowy, światła LED, dwustrefowa klimatyzacja, są też 17-calowe felgi, więc jakiegoś przepychu nie ma, ale jest taki rozsądny poziom. Tematyczne odmiany bez litery X koncentrują się bardziej na zmianach stylistycznych i mechanicznych i dopiero biorąc na przykład ST-Line X można mówić o solidnym podciągnięciu ilości wyposażenia funkcjonalnego, bo za 15 000 złotych ekstra dochodzi chociażby aktywny tempomat, automatyczne parkowanie, elektryka klapy bagażnika, kamery 360 stopni, lepsze audio B&O i elektryka foteli, czyli już dużo. Wciąż jednak trochę rzeczy wymaga dopłaty, w tym zwłaszcza jedna, która zdecydowanie powinna być w standardzie, to znaczy podgrzewane fotele przednie. Zresztą matrycowe światła LED czy wyświetlacz head-up też mogłyby nie wymagać dopłaty, wydając 220 000 złotych za samochód, ale ich brak da się trochę bardziej uzasadnić. Egzemplarz testowy skonfigurowany był maksymalnie i bez rabatów kosztował około 243 000 złotych.
Schodząc trochę na ziemię i okolice 175 000 za wersję Titanium i benzynę 1.5 z automatem, taką Kugę można mieć też za 1767 zł netto albo 2174 zł brutto miesięcznie w wynajmie długoterminowym i taką ofertę proponuje partner Wahacz TV i firma Carlis Polska. Rata jest możliwa przy 3-letnim okresie wynajmu, zerowej wpłacie własnej i limicie kilometrów 20 000 na rok. Dodatkowo wpisując na stronie w uwagach do zamówienia Wahacz Free, widzowie kanału mogą zgarnąć darmowy transport wybranego auta do siebie. Link i kod do skopiowania są w opisie filmu. Sportowe zawieszenie w wersjach ST-Line trudno mi odnieść do tego zwykłego, bo z nim miałem styczność w tym modelu niemal 5 lat temu. Nie zmienia to jednak faktu, że testowana konfiguracja powinna być wybierana świadomie, bo na pewno w ST-Line trochę więcej czuje się nierówności, a sytuacji nie poprawiają jeszcze 20-calowe felgi wymuszające cieńsze opony, więc dla fanów bardziej bujających się SUV-ów polecałbym na przykład wersję Active ze standardowymi 18-kami. Jeśli ktoś jednak chce mieć dobrze jeżdżące auto tego typu, to ST-Line sprawdza się na zakrętach dzięki rozsądnemu kontrolowaniu przechyłów, a wciąż nie uważam, aby ta odmiana była nieprzyjemna na co dzień nawet na gorszych drogach. Bardziej jak sądzę, nawet koła i ich reakcje na mniejsze nierówności wpływają na wrażenia, bo na tych większych zawieszenie wciąż całkiem skutecznie je neutralizuje. Większa stabilność testowanej Kugi sprawdza się przy jej układzie kierowniczym, bo jak na Forda przystało, mamy tutaj dopracowaną konstrukcję. Oczywiście wciąż testowany model jest podwyższony i przetemperowanie reakcji jest tu obecne względem np. Focusa i jego układu kierowniczego, ale opór nawet przy normalnym trybie jazdy jest w Kudze całkiem spory i mechanizm nie ma jakichś luzów i całościowo naprawdę przyjemnie się to auto prowadzi. Zwłaszcza w trasie, bo w mieście wspominany opór jednak nie jest optymalny. Nie jest on taki oczywiście, żeby jazda była męcząca, ale po prostu czuje się, że naturalne środowisko tego auta jest w innym miejscu. Na ciasnych przestrzeniach jednak Kuga radzi sobie neutralnie, bo mamy w niej dobrą widoczność, siedzi się w tym samochodzie wysoko, maska jest dobrze widoczna przez szybę, która mocno jakoś nie opada. Z kolei z tyłu mamy szybę o dużych rozmiarach. Kamery w systemie 360 stopni nie oferują jakiejś powalającej jakości i za ponad 200 000 złotych i po odświeżeniu można by oczekiwać trochę lepszej, ale też nie jest źle, więc jest to taki umiarkowany poziom. Mamy za to sporo różnych widoków do wyboru. Kuga ma 461 cm długości i 200 cm szerokości ze złożonymi lusterkami. Dekoracyjne oświetlenie kabiny jest takie jak wcześniej, podświetlone mamy drzwi, przestrzenie na nogi, tego nie widać w kamerze, a także tunel środkowy. Nic specjalnie wyrafinowanego jeśli chodzi o formę, ale dzięki mnogości tych dodatkowych źródeł światła zdecydowanie nie jest tutaj ponuro. Nie można modyfikować kolorystyki ani tych dodatkowych elementów, ani przycisków i przełączników. Zatem mamy typowy dla Forda błękit, który moim zdaniem jest ok, ponieważ jest neutralny dla oka, też czytelny. Wszystkie instrumenty pokładowe doczekały się swojego źródła światła. Światła z przodu w Kudze zostały zmodyfikowane. Teraz paski do jazdy dziennej zintegrowane z kierunkowskazami są na górze lamp, a wybierając opcjonalne matrycowe LEDy dostaje się wraz z nimi także listwę łączącą lampy, której wyłączenia nie znalazłem w opcjach i szkoda, bo jest ona moim zdaniem tutaj niepotrzebna. W kierunkowskazach w bocznych lusterkach również mamy diody. Tylne światła pozycyjne mają teraz trochę inny wzór z dodatkowym paskiem po wewnętrznej stronie, a kierunkowskazy z żarówkowych stały się w tej części nadwozie LEDowe, więc ogólnie tył wygląda lepiej niż wcześniej. Listwa z przodu jest dyskusyjna, ale poza nią wygląd Kugi po zmroku został moim zdaniem poprawiony. Na tę listwę wypada też patrzeć przez pryzmat ceny pakietu z LED Matrix i wyświetlaczem head-up wynoszącą 7950 zł, przez co częściej, jak sądzę, na naszych drogach będzie się spotykać Kugę bez tego dodatku. Jeśli ktoś jednak dopłaci tą pokaźną kwotę, to dostanie debiutujące w tym modelu po odświeżeniu matrycowe światła. Poprzednio też można było mieć rozwiązanie adaptacyjne, ale opierało się ono o skrętności lamp, a teraz dostajemy niezależnie wygaszane segmenty, które też mogą tworzyć świetlny tunel tak, aby nie oślepiać innych kierowców, a maksymalizować doświetlanie reszty drogi. Precyzja wycinania fragmentów wiązki jest tutaj duża, bo krawędzie świecenia są wyraźne i całkiem blisko pojazdów przed nami. Łatwo można też dostrzec pracujące pojedyncze strefy. Dodatkowo komputer bardzo sprawnie wykrywał światła samochodów i wygaszał środek, też na dłuższych prostych i nie zdarzyła mi się sytuacja, w której by się z tym spóźnił. Tym, co mnie pozytywnie zaskoczyło, była moc świecenia, bo LEDy Kugi oferują naprawdę konkretny zasięg, też na drogowych wiązka światła jest wysoka, a bez względu na wybrane światła, także szeroka i skutecznie doświetla pobocze. Biorąc to wszystko pod uwagę, LED Matrix w testowanym modelu wyróżniają się moim zdaniem wśród aut na tej półce cenowej i zrobiły nadspodziewanie dobre wrażenie.
Na tylnej kanapie, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie, to na nogi mam taki duży zapas wolnej przestrzeni. Panoramiczny dach nie jest problematyczny, jeśli chodzi o ilość miejsca nad głową, ponieważ w naturalnym ułożeniu ląduje on tutaj na jego skraju i wciąż od podsufitki dzieli mnie taki bezpieczny margines. Tunel środkowy w testowanym modelu jest w bardzo niewielkim stopniu wystający. Ilość miejsca na nogi pokazałem przy tylnej kanapie maksymalnie przesuniętej do tyłu, ponieważ ma ona możliwość takiej regulacji, to w sporym zakresie. Gdy jednak jest ona maksymalnie przesunięta do przodu, no to już na jakiś komfortowy zapas nie mogę liczyć, ale wciąż jakiś jest, więc nie jest to miejsce tylko na przykład fotelik dziecięcy. Z tyłu można także regulować kąt pochylenia oparć. Tak wygląda różnica przy skrajnych położeniach. Położenie kanapy wpływa też na ilość miejsca w bagażniku. Waha się ona od 420 do 628 litrów. Kufer ma niski próg załadunkowy, dużych rozmiarów otwór, chociaż nie jakiś rekordowy na szerokość, a także regularne kształty. Kufer z obu stron ma niewielkie kieszenie w nadkolach. Z lewej mamy też haczyk, gniazdo 12V oraz sterowanie hakiem holowniczym. Z obu stron jest także dźwignia, która służy do łatwego składania oparć w drugim rzędzie. W testowanym egzemplarzu w bagażniku znalazła się dodatkowa akcesoryjna mata, a pod podłogą mamy koło zapasowe. Hak holowniczy w Kudze kosztuje 3150 zł w swojej podstawowej demontowalnej formie, ale można, tak jak w egzemplarzu testowym, zapłacić 4950 zł i wtedy jest on w pełni sterowany elektrycznie. Wystarczy podwójne wciśnięcie przycisku, który widzicie w bagażniku i już dzieje się magia, nie trzeba się w żaden sposób wysilać czy schylać. Po złożeniu oparć w drugim rzędzie dostaje się maksymalne zdolności ładunkowe samochodu 1517 litrów z płaską podłogą. Podsumowując, lifting Kugi przyniósł głównie pozytywne zmiany, bo większy ekran w kabinie znacznie poprawia komfort użytkowania, matrycowe LEDy, gdyby ktoś chciał za nie dopłacić, są naprawdę super, mamy też zrywniejszą hybrydę, nową wersję wyposażeniową czy ładniejszy wygląd. Cieniem na tym rzuca się pogorszenie ergonomii poprzez eliminację fizycznych przycisków w kabinie i szkoda, że producent szukał takiej oszczędności tutaj, ale całościowo bilans zmian wypada na plus i Kuga daje aktualnie więcej powodów, aby się nią zainteresować. I to wszystko, co przygotowałem o odświeżonej Kudze. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jej test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carli z polskiej ofercie, a jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!